Siemaneczko, witam Was w kolejnym poradniku, gdzie postaram się przedstawić Wam od strony teoretycznej, jak i od strony praktycznej, jak poprawiać swoje wyniki w takim ćwiczeniu, jakim są dipy. Przedstawię Wam mój tok rozumowania, tok, którym ja się przygotowywałem i treningi, którymi ja się przygotowałem pod poprawę swoich wyników w dipach. Jakie mam tipy, którymi mogę się z Wami podzielić i mam nadzieję, że dużo z tego poradnika wyniesiecie. Tak więc zapraszam. Po pierwsze, jeśli chcemy poprawić swoje wyniki, maksymalną ilość powtórzeń w dipach, czyli max repy, to nie możemy się skupiać na tym, że na przykład jeśli nasz max wynosi powiedzmy 50 powtórzeń, w takim powiedzmy czysto hipotetycznym założeniu, nie możemy wykonywać 50% tej objętości, czyli na przykład 25 powtórzeń, bo to nie będzie powodowało wysokiej stymulacji wysokoprogowych jednostek motorycznych, które dają największy bodziec hipertroficzny do rozwoju mięśnia. Więc jeśli chcemy zacząć progresować, musimy wykonywać maksymalne ilości powtórzeń, które będą maksymalnie angażowały te wysokoprogowe jednostki motoryczne, plus dawały jak największy bodziec do stymulacji. No i teraz, jeśli wiemy, że nasza maksymalna ilość powtórzeń w dipach wynosi przykładowo 50 powtórzeń, to staramy się na treningu wykonać maksymalną ilość powtórzeń. Jednego dnia będzie to 49, bo na przykład będziemy się gorzej czuli, drugiego dnia będziemy progresować i będziemy poprawiać ten wynik, na przykład dochodząc do 51, 55 i tak z treningu na trening staramy się dokładać cegiełkę wyżej. Oczywiście na naszą dyspozycyjność i zadaniowość mózgu danego dnia będzie wpływała różnoraka liczba stresorów w ciągu dnia i tu będzie też stresor, czy to na przykład ktoś nas zdenerwował, czy to szef, czy to, że się wyspaliśmy, czy jesteśmy nawodnieni, więc musimy takie czynniki wziąć pod uwagę i to one jakby w kumulacji będą dawały to, jak my się czujemy i ile będziemy mogli się z siebie wykrzesać. I to będzie też rzutowało potem na całościową taką objętość treningową. Teraz musimy sobie zadać pytanie, ile takich maksymalnych ilości powtórzeń wykonywać w tygodniu, w przedziale tygodnia. I teraz musimy wziąć pod uwagę skalę RIR czy RPE. Jeśli wykonujemy ten wysiłek do całkowitego upadku mięśniowego, czyli nasz RIR pozostaje 0, czyli wykonaliśmy tyle powtórzeń, że nie byliśmy w stanie wykonać już ani jednego dodatkowego powtórzenia, musimy sobie zdać sprawę, że całkowicie wyczerpaliśmy wszystkie zasoby energetyczne i maksymalnie wymęczyliśmy nasz układ nerwowy. Jeśli zostawimy sobie w zapasie RIR 1, czyli mogliśmy wykonać jedno powtórzenie w zapasie, to nasze zmęczenie będzie ciut mniejsze, ale bardzo porównywalne do tego RIR 0. Jeśli zostawimy w zapasie 2 powtórzenia lub 3 i tak dalej, to zmęczenie będzie coraz mniejsze. Wtedy możemy wykonać na przykład więcej takich max repów w ciągu tygodnia. Kolejną bardzo dobrze sprawdzającą się metodą są majorepsy. A to dlatego, że powiem na swoim przykładzie. Jak ja się przygotowywałem pod rekord w dipach, wykonując ich 241, na pierwszym treningu wykonałem 100 powtórzeń plus 2 serie dobijające w ilości 15 powtórzeń. Czyli suma wyniosła około 130 powtórzeń, gdzie już objętość była bardzo, bardzo wysoka. I taka łączna seria była tylko jedna. Czyli już nie powtarzałem tych dipów, ponieważ moja objętość była już na wysokim poziomie i poziom zmęczenia też sięgał górnych granic. Jeśli natomiast wiemy, że wykonujemy tych powtórzeń o wiele, wiele mniej, możemy pozwolić na więcej ilości serii roboczych plus majorepsy. Tych majorepsów możemy wykonywać od jednej serii do nawet do 4 serii. Zależy też, jak sobie to wszystko poukładacie, bo to trzeba wszystko indywidualnie pod każdego dobrać dobry plan treningowy. Na temat metody majorepsów odsyłam do filmiku Michała Urbanika, który bardzo fajnie to przedstawił. Tam mamy taką metodę, że staramy się trzymać maksymalnie 15-sekundową przerwę pomiędzy serią główną a kolejnym majorepsem. I potem znowu dobijamy, są tak zwane serie dobijające. One jakby najbardziej też stymulują te właśnie wysokoprogowe jednostki motoryczne. I potem z tygodnia na tydzień, gdy progresowałem, zrobiłem w pierwszym tygodniu 100 powtórzeń plus 2 serie dobijające. Potem kolejnego tygodnia zrobiłem 130 powtórzeń plus 1 serię dobijającą. A potem już robiłem tylko same max repy, ponieważ moje ilości w jednej serii wynosiły po kolei 160 dipów, potem 200 dipów i w 5. tygodniu już dojechałem do rekordów, wykonując 241 dipów, więc już nie potrzebowałem dodatkowych powtórzeń stymulujących, ponieważ tych powtórzeń stymulujących u mnie w treningu już było nadto, więc wystarczyła mi taka jedna seria robocza. Kolejną metodą będzie trening z dodatkowym obciążeniem lub z wykorzystaniem gumy oporowej, jeśli ktoś nie ma obciążenia. Różnica jest taka, że opór w postaci obciążenia mamy stały, a w postaci gumy oporowej ten opór pojawia się w końcowych zakresach ruchu, jeśli zaczepimy sobie gumę, żeby nas dociążała tutaj, no nie? Więc w tym przypadku, gdy mamy gumę zaczepioną przez szyję,
najbardziej tak naprawdę wzmacniamy końcową fazę zakresu ruchu. Jeśli mamy dodatkowe obciążenie, wzmacniamy się na całym zakresie ruchu, tak? I taki trening ma takie fajne plusy, że potem zdejmując ten ciężar i wykonując maxy repsy bez ciężaru, jest nam automatycznie łatwiej. Kodujemy w głowie, że mamy coś przyczepione między nogami, jest nam 20-30 kg ciężej, nie zaczepiamy jakieś 50 kg wiadomo, to ma być ciężar taki około od 10 do 25 kg około i wykonujemy z tym maksymalną ilość powtórzeń. To jest taki dodatkowy trening, który możemy sobie też włożyć w plan treningowy i dajemy właśnie, tak jak mówię, bodziec do głowy, że jesteśmy ciężsi, a potem go zdejmujemy i robimy maksymalną ilość powtórzeń z własną masą ciała, jest nam automatycznie łatwiej. Następną fajną metodą jest zabawa z tempem. Tempem możemy manewrować w zależności od tego, gdzie nasz zakres ruchu jest słabszy. I teraz na przykład mamy takie tempo 2-0-1-0. Pierwsza cyfra to jest faza ekscentryczna, tak się przyjęło. Druga cyfra to jest pauza po fazie ekscentrycznej. Następnie mamy trzecią cyfrę, czyli faza koncentryczna, gdzie jest to faza dodatnia, gdzie mięsień ulega skróceniu. I czwarta cyfra to jest pauza po fazie koncentrycznej. Potem pokażemy dokładnie, o co chodzi. I teraz, jeśli na przykład wiemy, że nasz zakres ruchu jest słabszy w dolnym zakresie, to wiemy, że mięśnie klatki piersiowej są niewydolne. Trzeba w tym zakresie wydłużyć czas pod napięciem, czyli zastosować izometrię. Możemy na przykład zastosować tempo 2-2-1-1, czyli 2 sekundy schodzimy w dół, 2 sekundy trzymamy na dole, wydłużamy czas pod napięciem, 1-1, 2, 2 sekundy na dole, 1-1. Jeśli wiemy, że na przykład kulejemy bardziej w końcowym zakresie ruchu, możemy wydłużyć czas pod napięciem na przykład w podporze lub gdzieś w połowie. Bawić się tym tempem możemy na różnoraki sposób, w zależności gdzie właśnie mamy swoje słabe ogniwo. Teraz mamy 3 warianty. Jeśli jesteśmy niewydolni i słabsi w końcowym zakresie ruchu, czyli przy ostatnich powtórzeniach czujemy, że pompuje nas tutaj i tu mamy problem z wyjściem do góry, to staramy się trzymać tutaj izometrię. Góra, hop. Na dole trzymamy izometrię, hop, góra. Jeśli wiemy, że nasz triceps jest słabszy, to staramy się robić takie dipy z półdipami. Czyli pełen dip i pół dip. Hop. Pełen dip i pół dip. Jeśli wiemy, że też kulujemy w dolnym zakresie, robimy pełen dip i pół dip. Hop. W ten sposób. Ok? Trzeci wariant to jest, jak już pompuje nas i mamy ten wyprost, to trzymamy się na wyproście. Nie możemy się tutaj zapadać, tylko staramy się wzmacniać dolny i środkowy czworoboczny, który ściąga naszą łopatkę do dołu, do depresji. Czyli wykonujemy sobie szruks w tempie przykładowym 1-0, 1-2. Hop, z akcentem u góry. 1-0, 1-2. Możemy sobie doczepić ciężar i z tym dodatkowym ciężarem jeszcze mocniej zaangażujemy do pracy kaptury dolne. I teraz jeszcze bardzo ważna sprawa, oddychanie. Kiedy brać wdech, kiedy brać wydech. Wdech zawsze bierzemy przed wykonaniem powtórzenia i wydech jak już kończymy. Wdech. I w ten sposób oddychamy. I teraz przechodząc do sedna, już jeśli jesteśmy już przy maksymalnej ilości powtórzeń, czujemy mega pompę, staramy się zrobić ten wyprost, triceps delikatnie stara się odpocząć, ale my tutaj się staramy jakoś mega nie zapadać, tylko staramy się tutaj utrzymać u góry. Chyba że już czujemy mega pompę, możemy na chwilę opaść, ok? Odpocznie nam dolny, środkowy, czworoboczny, ale po chwili staramy się poprawić. I znowu lecimy. Pompa i wyprost. Hop, trzymamy chwilę. Wdech, wydech, kontrolujemy, wdech i lecimy dalej. I w ten sposób sobie radzimy. I teraz jeśli ktoś ma przeprost w stawie łokciowym, automatycznie ma łatwiej, ponieważ może odpocząć na przeproście i triceps jest wyłączony z pracy. Natomiast jeśli ktoś nie ma przeprostu, tylko ma niedoprost w stawie łokciowym, czyli nie może go do końca doprostować, automatycznie taka osoba ma trudniej podczas maksymalnych ilości powtórzeń, bo ona nie może pozwolić na ten odpoczynek na mięśniu trójgłowym ramienia, tylko będzie na ciągłym napięciu mięśniowym. I teraz
takie osoby, które mają niedoprost, lepiej sprawdzą się podczas takich na przykład maksymalnych ilości powtórzeń na czas, czyli na przykład na 1 minutę, ale już nie pokonają pewnej granicy, ponieważ będą czuły mega pompę, bo nie mogą odpocząć, naturalnie. Teraz, jeśli wiemy, że mamy mocny triceps, a mamy mniej wydolną klatkę piersiową, to jest taka wersja dipów bardziej z pochyleniem klatką do przodu. Czyli pochylamy się mocniej, hop i góra, hop, góra, hop. Wzmacniamy w ten sposób naszą klatę, gdy wiemy, że na przykład mamy triceps słaby, a klatkę słabszą. Jeśli wzmocnimy klatę, triceps też będzie mocniejszy, automatycznie eliminujemy nasze słabe ogniwa. Kolejnym ćwiczeniem będzie takie siłowniane ćwiczenie, czyli triceps na bramie lub triceps z głową oporową, jeśli nie mamy bramy. Jeśli wiemy, że nasza klata jest silniejsza od tricepsa, triceps jest w hipotonii, czyli jest osłabiony, chcemy wyeliminować jak najwięcej naszych słabych ogniw, żeby to potem zaprocentowało w lepszych wynikach, no to lecimy sobie z takim ćwiczonkiem jak właśnie głową oporową, tempo 2-0-1-1 około, z akcentem, hop. No i przedział powtórzeń będzie uwarunkowany indywidualnie pod to, jakie macie maksymalne ilości powtórzeń. Jeśli na przykład wasz maks wynosi około 20 powtórzeń, postaramy się maksymalnie odzorować ten wynik, wykonując też 20 powtórzeń na gumie oporowej. Dobra, trening fizyczny jest omówiony, ale też nie możemy zapominać o treningu mentalnym, bo często właśnie podczas max repów dochodzi do tego, że osoby się wyłamują, nie dajemy sobie rady, ponieważ głowa nam odpuszcza tym, że boimy się czegoś albo po prostu odpuszczamy, bo nie dajemy rady. Teraz fajnym takim treningiem mentalnym jest wyznaczanie sobie celów. Jeśli nie wyznaczymy sobie celu, to nie będziemy mieli też takiej motywacji każdego dnia, żeby do tego dążyć. Musimy sobie zapisać to, co chcemy zrealizować i do tego konsekwentnie dążyć. A kolejnym ważnym aspektem jest wjeżdżanie sobie na ambicje. Powiem tak, jak u mnie wygląda. Na przykład, jak już jestem przy ostatnich powtórzeniach i głowa jakby chciała już odpuścić, tak sobie wjeżdżam na ambicje i powtarzam sobie w głowie, że co, jesteś frajerem, nie dasz rady, albo nie wiem, że pokaż, że jesteś prawdziwym mężczyzną, coś tego typu, no nie? Albo kurwa dawaj, no nie napierdalaj, i tak cały czas, no nie? I to właśnie funkcjonuje w głowie tak, że napędza nas jeszcze mocniej, czyli takie właśnie celowe wjeżdżanie sobie na ambicje fajnie przekłada się na wyniki. Starałem się Wam przekazać takie metody treningowe, które mnie i moich podopiecznych doprowadzają do poprawy swoich wyników w dipach i nie tylko w dipach, więc żeby wszystko to miało jasny sens, trzeba to dobrze ubrać w plan treningowy, dobrze to zgrać, poukładać indywidualnie pod każdego cela i preferencje. Więc jeśli masz ten problem, zgłoś się do mnie, postaram Ci się ułożyć taki plan na podstawie ankiety treningowej, które wysyłam każdemu podopiecznemu i na podstawie wielu pytań, które zadaję, układam zindywidualizowane plany treningowe. Jeśli materiał się spodoba, zostaw coś po sobie na moim kanale, udostępnij dalej, przekaż znajomym. Dzięki wielkie za oglądnięcie, pozdrawiam.